Hejka widzowie, jestem w studiu LEC przed meczem, ze mną jest Marcin Jankos-Jankowski, cześć. Cześć wszystkim. Jeden, w zasadzie najlepszy polski leśnik, aktualnie z G2 na pierwszym miejscu. Dzisiaj mogą osiągnąć perfekcyjny wynik 9-0 w meczu z Misfits, czego Ci oczywiście życzę, ale zaraz będziemy mieli to spotkanie na wielkich ekranach, ale zanim kilka pytanek na rozgrzewkę. Tutaj wymyśliłem takie śmieszne, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Kiedy na kanale zaawansowany poradnik do Kartusa? Poradnik do Kartusa już był, tak mi się wydaje przynajmniej, i Kartus z tego czasu się nie zmienił, ale wiem, że w następnym patchu planują nerfić Kartusa. Mam nadzieję, że nie za mocno. No ty lubisz tymi jednymi czempionami tak grać aż do ubicia. Pamiętam Brauma z poprzedniego sezonu, oczywiście w ramach śmieszków. W takim razie, ze względu na to, że G2 naprawdę wam świetnie idzie, praktycznie wszystkich 25 minut pokonujecie, myślisz, że wraz z G2 wygracie w 2019 roku jakiś turniej międzynarodowy, MSI, Worldsy, może coś takiego? Na tą chwilę jest dla mnie za wcześnie mówić o MSI, Worldsach czy jakimkolwiek innym turnieju. Na tą chwilę skupiamy się tylko i wyłącznie na następnym meczu. Nasz następny mecz jest na Misfits. Jutro w sobotę gramy z OG Origin. No o playoffach jeszcze nie myślałem, więc na tą chwilę tak naprawdę skupiamy się na tym, żeby grać dobrze podczas sezonu, a co przyniesie czas, czy uda nam się dostać na MSI, czy uda nam się dostać na Worldsy, zobaczymy. Okej. Następne pytanie, ze względu na to, że zmieniliście rolę Perksa na strzelca, z kim ci się lepiej gra na midzie? Czy jest to Caps, czy jednak Perks? Perks jest bardzo dobrym graczem i dobrze grał na midzie i teraz jest bardzo dobrym AD carry, ale Caps skillowo moim zdaniem jest najlepszym midlanerem w Europie, jak i prawdopodobnie w Ameryce, gdyby grał w Ameryce. No tam w Korei, w Chinach mamy również świetnych midlanerów, aczkolwiek no skillem nie ustępuje nikomu, także powiedziałbym, że z Capsem gra się lepiej. Mniej od ciebie wymaga, a więcej daje. Spoko, na szczęście Perks nie rozumie polskiego, więc się na ciebie nie obrazi, ale właśnie, mówiąc o Perksie, czy uważasz, że Perks jest na ten moment najlepszym strzelcem w LEC? Jako że jestem przyjacielem drużyny Perksa, powiem tak, jest najlepszym AD carry w Europie. Okej, a teraz takie pytanie trochę z innej beczki. Czy myślisz, że jacykolwiek Polacy spoza LEC mają szansę na wejście do właśnie tej ligi w następnym sezonie? Możesz tutaj mówić o czy to Inspiredzie, czy Mysticu, którzy już mają szansę na wejście, ale także poruszyć temat innych, którzy może mniej się pokazują, ale także powinni zasługiwać na to rozpoznanie. Jeśli mam być szczery, nie śledzę za bardzo ani polskiej ligi, ani polskich graczy, więc ciężko jest mi powiedzieć, kto jest na tyle dobry, żeby wejść do LEC. Wiem za to, że Inspired, słyszałem, że ma ogromny talent, że świetnie gra na dżungli, że on jest prawdopodobnie faworytem, jeżeli chodzi o to, kto wejdzie w przyszłym roku czy w przyszłym sezonie do LEC. Mystic prawdopodobnie też również, dlatego że gra w Academy Teamie chyba Excel. Także tacy gracze mają szansę. Do tego mamy Wandera, który w tym momencie już wszedł w skład Rogue, dlatego że Rogue sobie nie radziło i zawołali Wandera. Wydaje mi się, że w przyszłym splicie już, w Summer Splicie, to właśnie Woolite i Wander mogliby wejść na bota do Rogue. Ale jest to tylko moje zdanie, ponieważ moim zdaniem Hiku nie gra najlepiej. Moim zdaniem Wander i Woolite prawdopodobnie zagraliby lepiej niż Hikyu oraz Wadid, ale na tą chwilę z tego co widzę Rogue zdecydował się zmienić tylko i wyłącznie supporta, więc zobaczymy jak będzie dalej. Okej, jeszcze będąc tutaj w temacie polskiej ligi, która liga poza LEC ma najwyższy poziom i dlaczego to Ultraliga? Ultraliga, ponieważ to polska liga. No i jest tam twój stary trener, Veggie. Jak wspominasz czasy, kiedy Veggie cię trenował? Jakieś śmieszne sytuacje ci się przypominają? Historie z Gaming House'u? Śmieszne historie oczywiście były, ale nie wiem, czy powinienem o nich opowiadać na wizji. W każdym razie pamiętam, że Veggie naprawdę pomógł mi rozwinąć się jako gracz, stałem się dzięki niemu dużo lepszy. Nie wiem, jakim jest coachem teraz, ponieważ no, nie miałem okazji być coachowany przez niego od jakichś 5 lat chyba. Ostatni raz jakby byłem coachowany przez Veggie'ego, był to rok 2014 w Roccat, więc no, nie mogę się wypowiedzieć na temat tego, jakim teraz jest trenerem, ale wtedy był bardzo dobry. Okej, przechodząc do ciebie, czy wreszcie w 2019 roku podniesiesz puchar i wygrasz split? Nie chcę mówić tak, w związku z tym, że wszystko może się stać. W zeszłym roku Misfits również miało 8-0 albo 9-0, a później upadli i przegrywali każdy mecz. Moim zdaniem to się nie stanie w G2 i moim zdaniem w tym roku my podniesiemy puchar jako drużyna, ale na tą chwilę jest za wcześnie, żeby o tym mówić.
No właśnie, macie dosyć podobną sytuację jak Misfits w poprzednim roku. Czy nie boisz się, że wygrywając wszystko, nie uczycie się tyle w momencie, w którym byście przegrywali inne spotkania, mieliście trudniejszych przeciwników? Nie boicie się podobnego efektu, jak miało Misfits w poprzednim sezonie? Myślę, że drużyna, jaką jest G2 w tej chwili, działa troszeczkę inaczej. Słuchamy się, nie jesteśmy aroganccy i jeżeli widzimy błędu jakiegoś gracza, zawsze staramy się nad nimi pracować. Wydawało mi się zawsze, że w Misfits, kiedy oni zaczynają przegrywać, są po prostu sprzeczki między graczami, co prowadzi do tego, że drużyna zaczyna grać gorzej. I to samo widzimy w tym momencie, kiedy podczas pierwszych 2-3 tygodni Misfits wygrywało, a teraz znowu zaczęli przegrywać i nie mogą się podnieść. I miejmy nadzieję, że nie podniosą się na mecz G2. Dlatego myślę, że to nas ominie. Jesteśmy doświadczonymi graczami, którzy stawiają dobro drużyny nad dobro nasze, nad dobro graczy indywidualnych i dlatego myślę, że to nas ominie. Okej, jeszcze tutaj będąc przy temacie Misfits, Maxor w dosyć mocnych słowach wypowiadał się o waszej drużynie i czy myślisz, że Maxor po tobie jest najlepszym leśnikiem, czy jednak jest tam miejsce dla innych zawodników takich jak Xerxi, może Memento, Selfmade? Ciężko mi się wypowiedzieć na temat poziomu graczy, na temat poziomu dżunglerów w Europie, w związku z tym, że na tą chwilę mecze są strasznie losowe. Nadal niektóre drużyny, które jakby nie powinny wygrywać, wygrywają, a drużyny, które nie powinny przegrywać, przegrywają. I Maxor nie pokazał się z najlepszej strony, tylko i wyłącznie kiedy grał wokół bota, wtedy jak Misfits jako drużyna potrafiło coś grać, a kiedy Maxor był gdzie indziej na mapie, to jak i on, jak i jego drużyna nie grali najlepiej. Ale powiedziałbym, że Maxlor, Selfmade oczywiście, Memento, prawdopodobnie teraz Sidereal, moim zdaniem, są jednymi z najlepszych dżunglerów w Europie, tak. Okej, często G2 porównuje się do Griffin. Czy ty mógłbyś się określić takim europejskim Tarzanem? No, troszeczkę za stary jestem na mianę europejskiego Tarzana, Tarzan jest dużo młodszy. Oglądam Tarzana, oglądam też Klida z SKT i moim zdaniem grają bardzo dobrze. Nie wiem, czy porównywałbym naszą drużynę do Griffin, dlatego że Griffin gra troszeczkę inny styl, ale również pokonują inne drużyny w LCK tym, że są po prostu lepsi. A na tą chwilę my nie musimy aż tak współpracować na scenie, również pokonujemy drużyny tym, że jesteśmy nieźli. Zazwyczaj przynajmniej, bo mieliśmy kilka gier, w których potykaliśmy się i liczyliśmy na to, że przeciwnik strołuje. Ale no, niedługo drużyny i w LCK prawdopodobnie i tutaj w Europie złapią nas, czy złapią Griffin i wtedy będziemy musieli się jeszcze raz polepszyć. No właśnie, ze względu na to, że macie tak wielu utalentowanych zawodników, możecie wyciągać różne postacie. W takim meczu na Griffin sądzisz, że na Dolnej Alei mogłaby być sytuacja, gdzie Perks gra Zoe, a przeciwnicy wybierają Dariusa? Myślę, że Darius to kontra na Yasuo i dlatego ten Darius się gdzieś tam pokazał na bocie. Ale tak, my gramy magami, więc co nas jakby łączy z Griffin, to jest to, że obie drużyny bardzo dużo flexpikują i obie drużyny grają jakby wszystkim wszędzie tak naprawdę. Więc jestem ciekaw, jakby wyglądał draft na Griffin. Myślę, że byłoby dość ciężko, na pewno wszystkie OP-piki byłyby zbanowane, a potem prawdopodobnie ta drużyna, która miałaby coś w rękawie, może by to wyciągnęła i może dzięki temu by wygrała. Okej, teraz jeszcze takie pytanie. Wiem, że często się odnosiłeś do tematu swoich planów po tym, co już zrobisz po zakończeniu kariery. Czy to nadal są te same plany, czy jednak coś się zmieniło? Streamerka, może jakiś coaching, czy menadżerowanie zespołem? Na tą chwilę miałem zamiar zostać streamerem po mojej karierze, ale na tą chwilę również mam nadzieję, że moja kariera tak szybko się nie skończy. Przynajmniej ten rok chcę jeszcze pograć w G2 i w końcu podnieść puchar, a później zobaczymy. No właśnie, w tamtym sezonie z twoją formą było różnie, były wzloty i upadki, teraz wygląda na to, że wreszcie złapałeś taki rytm meczowy i w każdej grze pokazujesz dużą formę, może jakiś tutaj złoty środek, jaki jest na to przepis? Myślę, że w zeszłym roku w Spring Splicie grałem bardzo dobrze. Myślę, że podczas Summer Splitu za dużo graliśmy Funnel, przez co to odbiło się tak jakby na moim performance i to jak grałem na scenie. Teraz nie gramy żadnymi takimi pikami jak z Funnel, mogę skupić się tylko i wyłącznie na sobie i mogę grać swoimi pikami, więc myślę też, myślę dzięki temu ja gram lepiej niż wcześniej. No, także mam nadzieję, że Braum nie wróci już. Okej, Braum już nie wróci, na razie mamy Kartusa. Słuchaj, jeżeli miałbyś skompletować drużynę z Polaków, najlepszych, wykluczając siebie, kto by to był i jakiego trenera byś wybrał dla takiej formacji?
Woolite i Wander na bocie. Selfie prawdopodobnie na midzie albo Sebek. W dżungli prawdopodobnie Inspired albo Selfmade. Na topie Ice Beasto? Może? Tak? Agresivo, Ice Beasto na przykład. I na trenerze prawdopodobnie Veggie. No właśnie, Fryderyk, wcześniej słyszeliśmy, że do takiego teamu byłby Hachi, ale tutaj Jankos przy swoim starym druhu stajesz. Słuchaj, jeszcze takie pytanie o Kikisa, bo wielu zawodników mi mówiło, że on w drużynie Rogue nieco się marnuje ze względu na to, że bardzo trudno mu jest współpracować z resztą linii. Jakie jest twoje spojrzenie na aktualną formę Mateusza? A moim zdaniem Mateusz zawsze był dżunglerem, który bardzo lubił cheezować przeciwnika, a niekoniecznie grał standardowo i dobrze. W Vitality mu to wychodziło, ponieważ Vitality było taką drużyną, która zawsze grała agresywnie na każdej linii i praktycznie każdy draft opierał się na tym, żeby zdominować tę linię, co umożliwiało Kikisowi inwajdowanie dżungli przeciwnika i cheezowanie go. Na tą chwilę jego linie są dużo gorsze, ponieważ Rogue nie ma takich solidnych lanerów, nie ma takich solidnych graczy, jakich miało Vitality i dlatego myślę, że Mateusz radzi sobie dużo gorzej. Nie wiem, czy podniosą się jako Rogue. Mateusz prawdopodobnie musiałby się poprawić w grze jakby od tyłu, albo wprowadzenie drużyny do zwycięstwa, nie cheezując, albo nie robiąc jakichś takich dziwnych playsów. Ale myślę, że Mateusz ma głowę do gry i jeżeli jej użyje razem właśnie może z Wanderem, to podniosą tą drużynę i coś z tego będzie. Jankos, wielkie dzięki za wywiad, dzięki, że poświęciłeś nam czas. Wiem, że wyrwaliśmy cię z draftu, ale drodzy widzowie, to był najlepszy polski leśnik, specjalnie dla was ze studia w Berlinie. Jeżeli chcecie zobaczyć jego poczynania, pamiętajcie, żeby wejść na Polsat Games w piątki oraz soboty, gdzie transmitujemy dla was LEC. Słuchaj Marcin, chcesz powiedzieć coś do polskich fanów? Chciałem podziękować wszystkim polskim fanom za wspieranie mnie i oglądanie moich streamków. Mam nadzieję, że ja wraz z G2 zatriumfujemy w tym roku albo chociaż w tym splicie i podniesiemy puchar. Na tą chwilę idzie nam nieźle i staramy się, trenujemy, żeby cały czas wygrywać i pokazywać, jak silna jest Europa. Mądre słowa mądrego człowieka, świetnego leśnika. Dziękujemy wam jeszcze raz.